1908 rok. Taki hotelik lokalny dla pracowników. Najniższy standard, jaki można tylko sobie wyobrazić. Lusterko. Chcę wam pokazać też toaletę. Proszę zobaczyć, jaką rykszę pan ma. Z motorkiem. Całe miasto słyszy. Witam Państwa bardzo serdecznie z Chennai na odcinku numer 14. Zatem, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku ruszamy w podróż po dżungli miejskiej, po dżungli chennajskiej, a ze mną jest Haneczka ze Studia Rozmów na YouTubie. Moi drodzy, łapeczka, komentarz i podanie odcinka dalej zawsze na plus, a my zwiedzamy miasto. Tutaj chyba będzie modlitwa. Hello! Co tam się dzieje? Wow! Hello! Kto mi to wytłumaczy, to dostaje uścisk. Hello? Uścisk dostanie kierownika. Ja nie wiem, o co biega, ale ja się ewakuuję. To pogrzeb. Jeśli można zrobić faux pas, to właśnie było ogromne faux pas. Wyobraźcie sobie, że to była trumna takiej pani, która gdzieś tam się wcześniej poparzyła w domu. No i jak ta pani się poparzyła, no to niestety nie odratowali jej w szpitalu. Pozostawiła 2 dzieci. Ale powiem wam tak, no sytuacja taka napięta, ale nie było tam czuć, wiecie, takiej niechęci, a wręcz odwrotnie. Zapraszali nas na pogrzeb, na całą ceremonię. Wow, ale tak dziwnie się poczułem, wiecie, bo myślałem, że to jest jakiś obrządek religijny, świątynia, te sprawy, a jednak, kurczę, okazuje się, że nie. No ale tak czasami też bywa, nie? Jak chodzisz tak z kamerą na partyzanta. Aż dreszcz mnie złapał. Naprawdę. Tutaj wczoraj byliśmy na Lassi, a teraz idziemy coś sobie przekąsić. Zobaczcie, ile jedzonka. Hania tutaj ma obcykane wszystkie kąty, więc idziemy za nią. A też trzeba zwrócić uwagę na to, że pogoda się popsuła i pada deszcz. Dzielnica Georgetown z poprzedniego odcinka, bo tutaj się, moi drodzy, osiedliliśmy. I zobaczcie, tutaj to mi wygląda na jakiś kościółek, ale jest widać opuszczony. Może by się udało wejść, może nie, zobaczymy. A może i to nie kościółek, tylko to jakaś hala. Ornament Stationery. Każdy wpada na jedzonko, nawet Czarinka się załapała. Jak Ania to znalazła? Nie wiem, ale... Jest naprawdę tutaj pysznie. Hello, hello. I tutaj są te przysmaki właśnie z kaszy mannej. AC, didn't? Nie, no, it's here. Here is good. Hello, brother. Tutaj zasiadamy. Zobaczcie, lokalny klimacik. Pani się zakaszlała. Dosy mamy tutaj. Dosę z jakimiś sosikami. Tak, są 3 sosy i wszystkie 3 nie są w sumie ostre, więc dziwne. A, łyżeczka. Pan w łapie. O, dziękuję. Thank you. Zobaczcie, jaka dosa. Big dosa. Placek z mąki i z jaja. Tutaj można zobaczyć, że mamy z grzybami. Proszę, są grzybki. Pieczarki, rzecz jasna. U Hani z kolei jest paneer dosa, czyli z tym ichniejszym serem z mleka krowiego bądź bawolego. Trochę wygląda jak jajko. Trochę wygląda jak jajko, ale to się miesza z przyprawami, dlatego tak wygląda. No i dobrze. Taki placek, jak wiecie z poprzednich odcinków, jeśli nie oglądaliście, no to powinniście nadrobić. Je się ręką przeważnie. Macie tutaj sosiki różne. O. I do gęby wkładasz
Wola. Czy nie jest pikantne? Odpowiedź brzmi nie, jest pikantne. Tutaj mamy taki przecier z soczewicy. Tutaj mamy też, wiecie, jakieś sosiki. Do tego, proszę zobaczyć, też widzę, że piekło. Sambal, to zabrzmiało. Sambal już wam pokazuję, dlaczego to jest piekło, bo tu pływają papryczki. Przepyszne danie, zwłaszcza na lunch. Koszt takiego dania 4,50. Trzeba zwrócić uwagę na to, jak szybko podają taką dosę w takich restauracjach. To jest dosłownie od zamówienia do dostarczenia jakieś 3-4 minuty. Chwila, moment, nie zdążysz rąk umyć, a już masz dostarczoną na bieżąco. Dlaczego? Bo dużo ludzi. I jak jest dużo ludzi, to znaczy, że dobre. I wiecie, nawet języka nie musicie znać, żeby wiedzieć, że jeśli jest dużo ludzi, to tam trzeba właśnie jeść. Cuda. Tak jakby pieczone jabłko. Jakiś taki deser. Cynamon, pieczone jabłko, taki przecier w sumie, co? Ale jest pyszne. Tak? Jest naprawdę pyszne. It's super good. Jak wiecie, ja jestem fanem jabłka. I tutaj jeszcze są orzechy, bakalie. Wow, bardzo smaczne. Jak to się nazywa, nie wiem. Może ktoś z widzów będzie w stanie to zidentyfikować. Przepyszny, płynny deser. Dużo cynamonu. Szkiełko ochronne za 10, czyli za 40 groszy. Ale jest tak obwieszone, lokal tak obwieszony, że można normalnie się zgubić, co ziomek sprzedaje. Mistrzostwo reklamy, kolejny raz. Zobaczmy, wchodzimy do jakiegoś takiego budynku. 150 lat, lekką ręką. Widać tutaj angielski styl. Słuchajcie, to jest poczta generalna. Ale super. Zaraz podejdźmy, zobaczmy na drugi ten. Hello, postcard. Yeah, We can send postcard? Yes? first floor. Can go. How to go? Here. Okay, thank you. Ale pocztówka. Chcieliśmy pocztówkę wysłać, ale tylko takie mają. Taki w sumie papierek ze znaczkiem. Ciekawe, co? No niedobrze, co, Haneczka? No nie, ale coś nie wierzę, że nie da się wysłać kartki z Indii. No właśnie, a Tylko w turystycznych miejscach. ta pocztówka kosztowała 0,5 rupii. To nawet 2 grosze. I można wysłać ją tylko i wyłącznie na terenie Indii. No nie udało się. Czyli to jest taka wiadomość po prostu do bliskich, do wysłania. To nie jest tak. No właśnie, to chyba coś w ten deseń. Ciekawa cena, ciekawy sposób. Dawno czegoś takiego nie widziałem. Przy każdym większym miejscu pracy są ludzie, którzy robią jedzonko. Ale pan coś tutaj robi. Co on robi? Nie wiem, co on robi. Makaron z czymś. What is this? This is pasta. Noodle. Brother, what is this? This is noodle. Noodles. Yes. Wow. Makarony. Z jajkiem najprawdopodobniej. Pan miesza. Jedzenie. Powiem wam, że w podróży jedzenie to podstawa, w Indiach jedzenie to podstawa życia to jest jedzenie. Bez jedzenia nie ma życia. Proszę zobaczyć, jaki kożuch tutaj się gotującego właśnie czaju zrobił. Tutaj mleczko się gotuje też. Też można wypić. Ja wziąłem suko coffee. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Suko coffee. Sukowa kawa. Sukowa, ty. Dziwnie brzmi. Suko coffee. Zobaczmy. Pół miasta piło z tej szklanki. Co to jest? Trochę kawy, trochę mleka, trochę cukru.
To jest suko coffee, jest fajne. Muszę się wtrącić, bo pan powiedział, że ja dostałam suko coffee, więc nie wiem co ty masz, ale to chyba ja mam suko coffee. A suko coffee? Morda. Brother, suko coffee? Suko coffee, ale mamy herba i nie wiadomo co to. A this? A black coffee. Czarna kawa? Suko coffee. Ale zamieszał ziomek, ty. Suko coffee? Z kardamonem, bardzo dobra. Bo ja mogę wziąć zwykłą. A to jest kardamon na mleku, Ale ty proszę. chciałeś suko coffee, a ja chciałam czarną. Trzymaj. Pali. Ja chciałem czarną, bo czarna bardziej pobudza. Nieprawda, chciałeś suko coffee. Babę z konia konią lżej. Oddam. Za Ale suko słodkie. coffee. Fire engine. Obstawiam, że tu mogła być stacja pożarnicza. Straż pożarna najzwyczajniej w świecie. Ale tutaj czas się zatrzymał, naprawdę. Szefowa sprzedaje, co sprzedaje? Orzechy arachidowe, hello! Orzechy arachidowe. I powiedzcie mi z ręką na sandale, czy wam ten sklepik na rogu nie przypomina takiego, wiecie, angielskiego sklepiku gdzieś na przykład, nie wiem, na obrzeżach Londynu? No powiedzcie mi naprawdę, z ręką na sandale. Zobaczcie, jak pięknie poukładane wszystko, nie ma much. Jest naprawdę elegancka czystość. Powtarzam to, bo Indie się bardzo często kojarzą z takim brudem. Oczywiście nie ma co idealizować, że jest tutaj super czysto, bo nie jest, ale warto troszkę zmienić ten punkt widzenia i powiedzieć o tym, że Indie się też zmieniają na plus. Jak sobie tak chodzimy po mieście, to często i gęsto widać opuszczone budynki, albo zaniedbane, a może faktycznie opuszczone. A, były blisko. Do czego bije? Tutaj mamy problem z prawem lokalnym albo z prawem własności. Jeżeli mamy na przykład miasto i miasto jest właścicielem budynku, no to z reguły ono się takiego budynku pozbędzie, żeby nie szpeciło, żeby zarobić. Ale jeżeli na przykład stoi w centrum miasta budynek i wiemy, że panowanie Brytyjczyków było tutaj przez około 300 lat, w sensie z tymi wpływami, bo w sumie można powiedzieć, że 200, ale 300 z wpływami. To trochę jak Polska w Związku Radzieckim. Niby nie była oficjalnie, ale wpływ ogromny. Jeszcze idąc tym tokiem myślenia, ci ludzie, którzy są właścicielami, ich po prostu tutaj nie ma. I to może być też zagmatwane, bo 5. przez 10. pokolenie musiałoby złożyć, wiecie, pozew do sądu o ustalenie własności spadku, bo to jest pokręcone. Jak dziadek nie przepisał ci ziemi, to później ta ziemia się rozkłada na jego dzieci, dzieci twoich dzieci i po prostu później w sądzie nie wiadomo kto ile dostaje i każdy dostaje jakiś mały ułamek. To jest w ogóle przekichane. Sprawy spadkowe. Na mój nos kierowniczy i na sandał kierowniczy tak to po prostu wygląda. Co, koleżankę się znalazło? No dawaj tam w lewo. Gdzie idziemy? W lewo. Zobaczcie, jaki piękny przykład architektury kolonialnej. Perełka. Spróbujemy tam wejść. Zobaczymy, czy się uda. Chata jakiegoś bogatego kupca. Tam nazwa Abdol Hossain, 1908 rok. Tutaj knajpki z herbatką, jakieś jedzonko. A tam wygląda na puste. Ale może ktoś tam mieszka. To, że to tak wygląda jak opustoszałe, to nie znaczy, że tam kogoś nie ma. Ale zobaczymy, wejdziemy. Z czystej ludzkiej ciekawości ładuję do środka, bo jestem ciekaw. Po prostu zobaczcie, jaka stara skrzynka, ty. Widać, że standardy na sznurku jeszcze wciąż funkcjonuje. Coś tutaj jest. O, tu ziomek śpi. Też na tej kamerze tak widać? Ostro. Czy tu można wejść? To jest między budynkami. Cholera. Tam chcieliśmy wejść. Tu jest jakaś okiennica, ty. Tutaj jakaś firma jest, ale to musi być wejście obok jakieś. Kolejne wejście. Tamila School Association. Słuchajcie, no. Jestem tak ciekaw, jak to wygląda.
Hello, brother. Can we look this building? Hello. Old building. Very old. British building, very old. Can we look? Thank you. Hello. What is here? Mansion. This school? Not it's a lodge. Lodge. Old lodge. Mansion. Ah, to sleep. Hotel, like hotel. Labor and workers and advocates are lodge. Oh, okay. The old memories. Wow. Can we make some picture? Where are they coming? Yes? Coming from? From Poland. Poland. Okay. Wow. Słuchajcie, weszliśmy tutaj, tu się okazało, że tutaj jest taki hotelik lokalny dla pracowników. Dla pracowników i wiecie, no najniższy standard jaki można tylko sobie wyobrazić w Chennaiu. Ja pierdzielę, powiem wam, że tu kolega nasz, tu mieszka. Jak zarabiasz 700 zł, to nie stać cię na nic innego, jak na taki właśnie hotelik. Ty, Hanna, rozwala system, co? Jaka cisza tutaj też jest. I jaka cisza w środku miasta. Tam słychać, że ktoś sobie na telefonie ogląda. O, ale jeszcze przejdę tutaj. Tu są podzielone, zobaczcie, tutaj są pokoje 214, 215 na kłódki pozamykane. Tutaj jest takie chyba patio jeszcze bardziej wewnętrzne. O, kotek poszedł. Zobaczcie, tu kolejne pokoje. No jeśli gdzieś może być brudno, no to w takim miejscu jest najgorzej z tym standardem. Zobaczcie jeszcze stuletnie płytki, ale piękne. Cudo. Lusterko. Chcę wam pokazać też toaletę, żebyście też wiedzieli, z czym to się wszystko je. Zapach ogólnie nie powiedziałbym, nie rozwala, ale takie rzeczy też musicie zobaczyć. Ja zaraz tutaj pranko można zrobić, Indian toilet, czyli taka, wiecie, jaką znacie. Powiedziałbym taka azjatycka, nakucka, czyli najzdrowsza, tak na dobrą sprawę, to żebyście też wiedzieli. Tutaj faktycznie jest napisane, że można wynająć pokoje. I teraz uwaga, miesiąc w takim miejscu tylko i wyłącznie dla mężczyzny wynosi 200 zł. 200 zł. Dokładnie. Czyli jak zarabiasz 600-700, to musisz, podkreślam słowo, musisz mieszkać w takim miejscu, bo na inne cię po prostu nie stać. Ciekawe doświadczenie, prawda? Większość osób z tego miejsca pracuje w hotelu tutaj pobliskim. A widzisz. No tak, i to by na to wyglądało, nie? Takie niskie ceny zmuszają pracowników hoteli, czyli sprzątających, gotujących, nawet na recepcji niekiedy, do mieszkania w takich miejscach. Zobaczcie, nawet są miejsca, znaki, że please don't urinate here, czyli nie sikaj tutaj, gnoju, parszywy. How to talk to anyone. Jak mówić do każdego. I z tym się właśnie kojarzą Indie i Hindusi, że jakby oni coraz się zastanawiają, jak być lepszym człowiekiem, co zrobić lepiej, żeby być dobrym człowiekiem i te książki to pokazują. I faktycznie taka literatura tutaj, jak pan sprzedaje, tutaj Humankind, jak być lepszym człowiekiem, The Diary of CEO. O, to jest taka no, biznesowa, ale faktycznie mi również Tutaj na przykład hinduizm jak z tym się kojarzy. Jak odkryć swój potencjał. Idziemy ulicą, na chodnikach dzieci żebrające, ale to już standard, jakoś tutaj w Chennai jest ich bardzo dużo. Tam na przykład z 1892 roku największy sąd, budynek sądowy, sąd, który się mieści w tym budynku. Taka największa budowla, w sumie jedna z największych, najstarszych w Chennai, która się ostała. Ale mamy tutaj ciekawostkę niesamowitą. Za mną. To jest flaga w Indiach, która stanowi symbol tutejszej ludności z południa Indii. Drawidów. Drawidowie również są w polityce. Drawidowie również, moi drodzy, walczą o równość, o zniesienie kastowości, o zbalansowanie zarobków, ujednolicenie i taką, powiedziałbym, normalizację, żeby Indie stały się jedną wielką rodziną i uczciwą rodziną. Jeden robi, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 patrzy. 14, bo ja też patrzę. Jak coś ma pierdyknąć, to w Indiach pierdyknie.
Ale tutaj w Chennai bardzo przeraża ilość ludzi na ulicy. Co na chodnikach? Śpią w ogóle takich Tak bezdomnych. właśnie mi się kojarzyło, że tak to właśnie wygląda. Jakoś tak bardzo uderzające względem na przykład Bombaju. A tutaj na przykład mamy Czarka konsul Diera. On pomaga szyć. Ja Proszę. widziałam dużo psów z Obrażą? kobietami. O, tutaj się wkomponował w kostkę. No bardzo dużo tutaj takiego właśnie, powiedziałbym, takiej dysproporcji. Bo tutaj są białe kołnierzyki, bo jest sąd, bo są duże biurowce gdzieś tam. O, tutaj na przykład. Więc no dysproporcja taka duża. Kontrast ogromny. W przestrzeni publicznej bardzo dużo muzułmanów, ale pomijając, jak spojrzałem na ten rower, cyk, i spojrzałem na ten licznik do kontroli rytmu serca, to przypomniał mi się fakt, jak w dzieciństwie moim marzeniem było mieć licznik do roweru. Żeby móc liczyć, ile kilometrów przejechałem. To było moje jedno z większych marzeń. Ciekaw jestem, czy dzisiaj młodzież też lubi liczyć to, ile przejechała na rowerze. To tak już, wiecie, na boku, poza tematyką Indii. Takie sentymentalne wspominki. Hello! Ty, no tego nie grali. W centrum miasta Piwyń. Kukuryku, Piwyń. Kogut sobie chodzi. Ciekawe czy czyjś. Ciekawe czy taki butny, atakujący. To jest, moi drodzy, centrum miasta. Co ty gadasz? Powąchał nogę i chciał uwalić. Nie, bo masz inny zapach. Każda dzielnica jest wyspecjalizowana w czymś. Teraz jesteśmy na dzielnicy okularników. Tutaj zrobisz każdy typ szkiełek i kupisz każdy typ oprawek. Z reguły jak wchodzisz do lokalu, to budki musisz zostawić, żeby syfu nie wnosić z ulicy. Bo kto będzie sprzątał cały czas po tobie? No nikt. Jak 100 klientów by wchodziło cały czas w butach, to by było trzeba non-stop sprzątać, żeby czysto było. Kręci. Coś w nodze boli. I tu boli w nodze. Ja to się boję. A co przestraszona ta kicia? Te zwierzęta, moi drodzy, wystraszone w tym mieście. Ładujemy do góry, żeby więcej się zmieściło. O kurde, na milimetry. Ale wstyd, że nikt nie zauważył, że ja byłem u fryzjero Barbera. Nikt nic nie mówi z was. O co chodzi? A ja się odwaliłem jak na wesele. Zobaczcie, poszedłem ściąć, ogolić głowę, a ziom mi od razu dowalił brodę. To się nazywa. I co się okazało? Zrobił to perfekcyjnie i dałem mu napiwek, a się okazało, że jest tym. Jest praktykantem. A Hania do tej pory nie może fryzjera znaleźć. Nie, fryzjerów nie ma. Poczytałam wczoraj o tym, że kobiety po prostu rzadko chodzą, a jeżeli są fryzjerzy, to dojeżdżają do nich do domu. A, taka sprawa. No, a może na takich dzielnicach bardziej, wiesz, droższych, może to będzie. No, idziemy pierwszy. Wiecie, co mi się najbardziej podoba w dzielnicach, gdzie są muzułmanie? Fakt, że ilość alkoholu spożywanego jest praktycznie niewidoczna. Dlaczego mówię niewidoczna? Bo jeśli ktoś spożywa, to spożywa głównie w domu, w 4 ścianach i tego alkoholu i związanego z tym, moi drodzy, harmidru, agresji, tego nie ma, po prostu.
Alkohol naprawdę jest jednym z niebezpieczniejszych napojów dostępnych dla każdego na całym świecie. To on właśnie eskaluje to napięcie. Hello! Hello guys! Ale towaru, ryżu to jadą chłopaki, ryż dla całego miasta prawie. A tu kolega strzelił z jakimś działem. Woda normalnie na zewnątrz, normalnie można sobie przyjść, skroić. Ale nikt tego nie robi. Buty też przydałoby się zdjąć. Hello! Zobaczcie ile smakołyków tutaj. Czekolady głównie. Jakieś takie właśnie te, zobaczcie, czekoladki po 50. No to są drogie rzeczy, to nie jest dla każdego. To jest towar, powiedziałbym, zarezerwowany dla bogatszych tutaj. O, jakieś takie cudeńka. O wiele droższe niż w jakimś takim sklepie większym. Poziom wilgotności bardzo duży. Ciężko się chodzi. Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz tak ciężko mi się chodzi, jeśli chodzi o powietrze. Będziemy kończyć odcinek. Odcinek chaosu, odcinek dziwnych, nieprzewidzianych zdarzeń, szanowni państwo. Bardzo dziękujemy za uwagę, za zwiedzanie Chennai i melduję, że to jest przedostatni odcinek, a kolejny odcinek będzie już ostatnim odcinkiem z serii Indie 2 z Jak to daleko. Dziękujemy Hani za towarzyszenie. Dzięki. Pozdrawiamy i polecamy zasubskrybować kanał Studio Rozmów, który Hania ma tutaj na koszulce. A my się słyszymy w kolejnym odcinku, ostatnim raz jeszcze podkreślam, z Indii. I co? Proszę pamiętać, żeby zostawić łapkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej, bo bez tego nawet najzłociejszy sandał daleko nie dosandałuje. Do usłyszenia, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiamy.